Cześć, to ja Justa, witam Was w kolejnym Justa Animuje. Dzisiaj bierzemy na warsztat 5. zasadę od rysowników Walta Disneya, czyli nakładanie się i podążanie za akcją. Brzmi to dość tajemniczo, ale chodzi o to, abyśmy pamiętali, że kiedy tworzymy naszą animowaną postać, to także na przykład takie elementy jak jej ubranie, które również powinno być animowane, jest bardzo ważne. Chodzi o to, że jeśli na przykład nasz bohater jest ubrany w długi płaszcz, to kiedy nawet skończy się jego faza ruchu, to znaczy, że on stoi w miejscu, to jego płaszcz jeszcze jest poddawany procesowi animacji. Nawet jeśli nasza postać się nie porusza, to na przykład możemy zrobić klatki, że na przykład zajeżyło jej się futerko. Tu chodzi tak naprawdę o to, żeby spotęgować wrażenie ruchu przez przemieszczanie się zgodne z prawami fizyki. W artykułach internetowych możemy sobie przeczytać także, że chodzi też o to, że podążanie za akcją można opisać jako bezładne przemieszczanie się części postaci lub obiektu w kierunku działania siły, pomimo zakończenia zasadniczego procesu przemieszczania się bohatera. Jeśli na przykład będziemy mieć bohatera i on będzie miał długie włosy, no to warto pamiętać, że one będą na przykład jeszcze ulegały procesowi animacji, nawet jak nasz bohater stoi w miejscu. No bo jak mamy wiatr i rozwiewa nasze włosy, no to one też cały czas mogą być trochę w ruchu. Oczywiście tak ważne jest to, że na przykład nasz bohater coś ciągnie za sobą, no to ten przedmiot w zależności od tego, czy jest cięższy, czy jest lekszy, no to też będzie się przemieszczał jeszcze później, zanim się skończy ruch postaci. Jak to jeszcze łatwiej wytłumaczyć? Nasz bohater ma ten wózek, on na przykład rusza z miejsca, a dopiero potem za nim jest ciągnięty stopniowo ten wózek. I jak nasz bohater na przykład się zatrzyma, no to ten wózek jeszcze ma te parę klatek, żeby on się mógł zatrzymać. To też jest takie podążanie za akcją. Generalnie ta metoda przypomina nam, że elementy tła, które są animowane, one też ulegają procesowi na przykład właśnie działania sił. Jak mamy animowany wybuch, no to ten wybuch też powoduje reakcję u postaci, które są w pobliżu. O, na przykład mają potargane futerko jak rysica z mojej animacji, bo stanęła sobie na czymś niebezpiecznym i potem miała głupią minę. Na moich przykładach bardziej widać to, że jak bohaterowie się poruszają, no to ich ubranie również się porusza. W tym znaczeniu, że ich ubranie też jakby podąża za akcją. Na koniec tego filmika prezentuję Wam jeszcze odręczne rysunki do tej animacji, która dzisiaj jest przykładem dla naszej zasady disneyowskiej. I ta animacja była wykonywana tak, że najpierw powstała masa rysunków odręcznych, potem to skanowałam, kolorowałam w programie wektorowym i dopiero potem robiłam klatki do animacji. Tym programem wektorowym był CorelDRAW, taka ciekawostka. I tyle ode mnie w tym odcinku. W następnym filmiku kolejna zasada brana na warsztat. Pa!